Ja w drewno weszłem w przypadku. W tym starym domu, w którym mieszkam, no, był pokój jeden, który nie był zaizolowany, zimą był bardzo zimny. No i postanowiliśmy, że wyłożymy boazerię, założymy ocieplenie. No i to dziwne się zaczęło, bo ja sam właściwie to jestem ślusarzem i moja praca w drewnie zaczęła się właśnie od przypadkowego zimnego pokoju. No i żony, która mnie podpuściła, wjechała na moje ambicje. Jesteśmy w mieście Puck, województwo pomorskie obecnie. Firmę tą założyłem w roku 1991 jako firma jednoosobowa. Głównym celem mojej pracy, tak jak ją nazwałem, był wystrój wnętrz. Przypadek sprawił to, że zostałem poproszony o wzięcie udziału w programie London Array. Był to program unijny, który był realizowany na terenie stoczni gdyńskiej i gdańskiej, a na celu była budowa elektrowni wiatrowych na Morzu Północnym. No, szok niesamowity, no, przerażenie w pewnym momencie, potem uspokojenie, no i pełne adrenaliny działanie, żeby zrealizować coś, co w rzeczywistości chciałem, no ale było to dla mnie trudne ze względów chociażby finansowych. Doinwestowanie było konieczne w urządzenia, bo te, które miałem, no nie były wystarczające i właśnie tutaj jest pomysł zakupu traka LT20. Jest ona naprawdę maszyną bardzo kompaktową, właściwie jest to trak kieszonkowy. Według mnie ma bardzo dużo zalet. Ze względu na swoje gabaryty, wagę, mógł być używany nawet na terenie stoczni, a nawet na pokładzie statku, na którym był montowany. Po skończeniu tego programu trak pozostał, no i stał się kołem napędowym, może nawet nie częściowej, a całkowitej zmianie profilu działania. W tym roku realizowałem budowę pokładu dębowego na statku, który w tej chwili buduje wiadukty na Madagaskarze. Od państwa Wood-Mizera zaczęło się prosperity, które pozwala mi realizować wszelkie budowy. Ten dom, w którym się znajdujemy w tej chwili, który widać za moimi plecami, to jest realizacja moja własna, prywatna, którą realizujemy wewnątrz rodziny. Jest to inwestycja, która została spowodowana właśnie rozwojem mojej firmy. Ma to być moje mieszkanie i żony, ewentualnie wnuków, których jeszcze nie mam, a mógłbym mieć. W tym domu około 80% tego materiału drewna jest pozyskiwane z drewna opałowego. Jestem prenumeratorem Gazety Drzewnej. W pewnym momencie znalazłem tam artykuł, w którym ogłaszaliście Państwo konkurs na mój projekt. No i syn telefonem zrobił zdjęcia, opisał i wysłał do Państwa i w ten sposób znalazłem się na liście kandydatów do Państwa nagrody i uznania. Pierwsze miejsce zajął domek na drewnie, drugie miejsce zająłem ja. No proszę sobie wyobrazić, doma zadowoleniem. To pewnie, że jest satysfakcjonujące, no bo jednak to, co robię, no się podoba też i innym, nie tylko mnie. Mam nadzieję, że nie jestem człowiekiem nudnym. Prywatnie bardzo lubię historię. Psychologia, zachowanie się, skąd się bierze
takie, a nie inne podejście do życia, do zachowania. Pozwala mi to na optymistyczne patrzenie się na życie i daje perspektywę. Pomimo tego, że zdaję sobie sprawę z tego, że postępuję niekonwencjonalnie i dla innych przerażająco, ale to skutkuje, to ma jakiś efekt, rzucanie się na coś, co jest niemożliwe, nieprawdopodobne i potem zaskoczenie, że jednak to się zrobiło.